browar w Hamburgu. Trochę pizga i zimno, ale piwko musi być. Akurat pod tą taką tutaj fajną kamienicą. Jest godzina 6 rano. Pobudka była o świcie, chwilę po 5. Już jestem na nogach, bo chcieliśmy wyjść z hostelu przed wschodem słońca. I w tej chwili jestem tutaj w okolicach budynku ratusza. Jak widzicie, jest jeszcze ciemno. Tak wygląda ratusz w Hamburgu. Tutaj ratusz z drugiej strony. Tam główna wieża zegarowa. Przed chwilą wybijała, nie zdążyłem tego nagrać. Wybiło 6 rano. W tej chwili jest tam, już pokazuje jakieś 3-4 po 6. Tak wygląda ten ratusz z tej strony. Miasto śpi, przynajmniej w tym miejscu. Dalszy ciąg okolic ratusza. Tutaj kanał wodny. Tam jakiś taki przesmyk na kanale. A tutaj jeszcze raz ratusz. Jestem pod wieżą kościelną. Właściwie to jest ruina kościoła Świętego Mikołaja. Kościół, który podczas II wojny światowej został w bardzo dużej mierze zniszczony. Pozostała tylko taka wysoka wieża, na której znajduje się też jakaś platforma widokowa. Tam można windą wjechać, no ale wiadomo, nie o tej porze. O tej porze jest nieczynne, bo mamy dopiero 6:30 w tych granicach. Tutaj podejdę chyba pod wejście główne do wieży tego kościoła Świętego Mikołaja. O, zobaczcie. I tu jest winda, którą można wjechać tam wysoko na górę. No na pewno to jest super fajna atrakcja. Wiem, że dodatkowo płatna. No jest za wcześnie. Pewnie otwierają gdzieś koło 9:10 dopiero. Tutaj jakaś tablica pamiątkowa. Oprócz tej wieży kościelnej, tutaj, jeszcze tutaj zostały jakieś takie nieduże fragmenty murów tego kościoła. No za swojej świetności musiało to wyglądać na pewno pięknie. Okna potężne, w nich pewnie kiedyś piękne witraże. No rewelacja, robi to wrażenie. No i widok tam, panorama na miasto z tej wieży pewnie też jest niesamowita. Jedna z takich chyba większych ulic tutaj o poranku. A tam w tle
Ciągle widać wieżę kościoła świętego Mikołaja. Kameralne kamieniczki klimatyczne o poranku. Taka uliczka tutaj. Wybrukowana. A tam między budynkami widać czubek filharmonii, tej takiej nowoczesnej, w której byłem wczoraj na tarasie widokowym. Tu jeden z mostów na kanałach. Tam dzielnica dawnych spichlerzy przerobionych na mieszkania, na apartamenty, na jakieś tam sklepy, urzędy. Nie wiem dokładnie, co tam się mieści, ale promy, łódeczki. Wczoraj byłem tutaj po południu, ale warunki pogodowe były mocno niesprzyjające. Deszcz padał. Teraz o poranku jest trochę fajniej, także mogę wam jeszcze raz tu pokazać. Wszędzie kółdeczki na moście. Po jednej, po drugiej stronie. Tak to wygląda. Różowe niebo, fajne kolory. Także pod względem takim wizualnym no fajnie to wygląda o tak wczesnej porze. Dzielnica dawnych spichlerzy. Tak to wygląda. Takimi mostami. Takim mostem tu się idzie z tymi kłódkami. Ciągle błąkam się tutaj o 7 rano w okolicach spichlerzy, tutaj tych kanałów. Tak to wygląda. 7 rano. Ludzi jak na lekarstwo, naprawdę. No, trzeba wziąć pod uwagę to, że jest 7 rano i niedziela, także ani ruchu samochodowego, ani ludzi za wiele tutaj nie ma. Tutaj na lewo, zaraz wam pokażę, jest budynek, w którym mieści się też jedna z takich atrakcji, zwłaszcza jak byście tutaj przyjechali z rodziną, z dziećmi. Świat miniatur. O, tutaj w tym budynku nawet tam jest, mamy na górze napisane po niemiecku Miniatur Wunderland, czyli świat miniatur, tak? I tam jest główne wejście do tego muzeum. Nie wiem jaka cena wejściówki, ale widzę, że tam chociaż jest 7 rano, to prawdopodobnie jest już otwarte, bo widzę, że tam ludzie już wchodzą. No ale mamy za mało czasu, żeby tu pozwolić sobie na takie atrakcje, zwiedzanie, wiadomo, muzeów. Naprawdę jest to bardzo fajne miasto, różnorodne. Jest tutaj wszystko to, co mnie powiedzmy podnieca, to co najbardziej mi się podoba, czyli różnorodność, architektura stara, nowa, kanały, woda. Jedynie co zauważyłem, no wiadomo, jeszcze jest jesień, ale jest trochę tutaj, jak dla mnie, za mało zieleni. Tam mamy drzewa, no ale gołe o tej porze roku, bez liści. Ale jest tutaj na tyle, co już udało mi się tych kilometrów. Wczoraj z kolegą zrobiliśmy około 20 kilometrów z buta. Po prostu jest tu mało takich jakby terenów zielonych, czyli
wszelkiego rodzaju parków, skwerków. Praktycznie no nie ma tu czegoś takiego, przynajmniej no do tej pory nie trafiłem. Wszędzie raczej beton, bruk, ulice, a terenów zielonych bardzo mało. Nie ma miejsc tego typu, żeby można gdzieś po prostu trochę odpocząć od tego gwaru miejskiego, przysiąść gdzieś na ławce. Ławek tutaj praktycznie nie ma. Ciężko. Wracam, bo kolega mnie woła. Także no to jest taki dla mnie chyba największy minus tego miasta i chyba jedyny, że jest trochę tutaj za mało zieleni. Ogólnie bardzo mi się podoba. Ja jeżdżąc po miastach zwracam szczególną uwagę na architekturę, tak? Po prostu mi się to podoba. I lubię różnorodność, nie lubię monotonii, nie lubię jak jest po prostu wszystko tylko na jedno kopyto, wszystko w jednym stylu, same, nie wiem, stare kamienice, bez niczego nowego, tak? A tutaj mamy wszystko. Tutaj zobaczcie, tutaj to widać. Tutaj te stare budynki, spichlerze, no one też tam są, wiadomo, odnowione. A tam na wprost już szklane budownictwo, szklane domy. No i to jest to, co lubię, to, co mi się podoba, tak? W miastach. I pod tym względem naprawdę Hamburg jest bardzo fajny. I porównując do miast, w których ostatnio byłem, do na przykład stolicy Norwegii, Oslo, no to Oslo bardzo marnie tutaj wypada w mojej ocenie, no bo mówię, to jest każdy, no, jak to mówią, o gustach się nie dyskutuje. Jeden lubi to rybki, drugi lubi akwarium. Tu jakaś taka z głównych ulic. I zobaczcie, tutaj te spichlerze po jednej stronie, a po drugiej stronie już takie nowoczesne budownictwo, szklane domy. Tutaj parę kamieniczek, które podobno jako nieliczne ocalały bombardowanie Hamburga w 1943 roku podczas II wojny światowej. Bo tak jak wcześniej wspominałem, Hamburg w 2/3 podczas nalotów alianckich w 1943 roku został w znacznej części zniszczony, zrównany z ziemią. A to są właśnie te kamieniczki, które ocalały. No wiadomo, elewacja odnowiona, ale jako konstrukcja, jako budynek podobno są oryginalne. A naprzeciwko już New Design. S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trips. Ausstieg rechts. Ósma 25, Hamburg, pora na śniadanko. W takiej lokalizacji.
Godzina po 10. Idziemy na Fish Market. Tam już widać trochę więcej ludzi. Jakieś stoiska. No zobaczymy, co tam się dzieje. Akurat niedziela to jest właśnie ten dzień, kiedy tam coś się odbywa. No na razie tutaj stragany. Wszystko w formie jarmarku, tak jak u nas te jarmarki bożonarodzeniowe, to tutaj coś też w ten deseń. Stoiska z ciuchami. Tutaj żelki różnokolorowe. Koszulki. No i budy z żarciem. Tutaj piekarnia, pieczywo. Poza tym mam wrażenie, że już jest chyba trochę za późno. I tak naprawdę oni już tutaj się zaczynają zwijać. Z tego co wiem, w każdą niedzielę tutaj już się chyba od godziny 6 rano czy 7 zaczyna. A teraz proszę, już tutaj o, nic nie ma, pusto, sprzątają. O, w końcu czuję rybki, zapach ryby. O. Ryby. 2 Kilo Filet, 15 Euro die letzten Filetstücke. 2 Kilo 15 Euro. 2 Kilo 15 Leute. Ośmiornice. 2 Kilo 15. Tak, już jest za późno. Oni już tutaj zamykają, sprzątają, stoiska już puste, zobaczcie. Tutaj już nic nie ma, wszystko wyprzedane. Wchodzimy do środka budynku Fish Marketu. Tam już słyszę, dobiega muzyka. Akurat, o ile dobrze rozpoznaję, Guns N' Roses. Wchodzimy do środka, będzie trochę głośno.
Tutaj jedna z takich fajniejszych kamienic, prawdopodobnie odrestaurowanych albo odbudowanych od podstaw. Podoba mi się. Browar w Hamburgu. Trochę pizga i zimno, ale piwko musi być. Akurat pod tą taką tutaj fajną kamienicą. St. Pauli, pizza. Rowery. Kolorowo. No to chyba jakiś gejowski lokal. Na plakacie gay. We are gay, jesteśmy gejami. To jakaś gejowska dzielnica. Same kino gejowskie, tam klub gejowski. Zobacz, zobacz. Kino. Gay kino. Lep to może też. A tu nie, Jezus, zobacz, tu jakaś kaplica. Tutaj kluby gejowskie, a tutaj Jesus Lipt, czyli coś związane chyba z wiarą, z Jezusem. Totalny miszmasz. Kiełbasiarnia. Tutaj pokażę Wam trochę takiej nowoczesnej architektury Hamburga. Tutaj wbiłem się gdzieś w taką uliczkę. Akurat podobają mi się te budynki w takim kolorze brązowym, fikuśne. Tam zielone balkony. Tutaj jakaś knajpa 12 Monkeys, czyli 12 małp, wegetariańska czy tam wegańska. Tutaj na zdjęciach chyba znani wegetarianie czy tam weganie. Twarze St. Pauli. Jestem pod jednym z najważniejszych kościołów w Hamburgu. Kościół Świętego Michała. Jest to kościół luterański.
Wysokość wieży, z tego co wyczytałem, 132 metry. No i to już chyba będzie nasz ostatni posiłek w Hamburgu. 4,80 euro. Taka buła. Chyba tutaj kapusta kiszona, sałata. No i jakaś tam ryba. Chciałem z rybą. Fish broth. Chyba jakaś wędzona. Nie wiem. A kolega tu ma coś podobnego, tylko z jakimś mięsem. Wygląda mi to coś a la schabowy. Cena ta sama. 4,80. Bułeczki, precelki, piekarnia.